Słuchajcie, dzisiaj kręcimy w miejskiej dżungli, w idealnym środowisku dla tego miejskiego potwora. Przed Wami maszyna, która budzi respekt nawet u doświadczonych motocyklistów i najbardziej wymagających użytkowników, czyli motocykl z pazurem MT-09 w wersji SP. Siemanko, witamy na kanale Mototalks. Ja mam na imię Andrzej. Jeżeli jesteś z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. A jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu, w opisie filmu. Skontaktujemy się z Wami i porozmawiamy o motocyklach. Słuchajcie, przed Wami sprzęt, który co roku budzi we mnie bardzo pozytywne emocje. Co roku okazuje się, że jest to świetna i coraz bardziej dopracowana maszyna. Wśród nakedów mój zdecydowany faworyt. Wyobraźcie sobie, że ten motocykl pojawił się pierwszy raz na rynku ponad 10 lat temu, w 2014 roku. Yamaha rozwaliła system, wprowadzając silnik CP3, 3-cylindrową jednostkę, która idealnie wpasowała się do tego miejskiego zbója, do tego naked bike'a o bardzo dobrych parametrach i od razu zawojowała tym rynek. Od razu upodobała się u użytkowników maszyn miejskich, takich, którzy jeździli na maszynach supermoto, trochę jeździli na motocyklach sportowych i pokochali charakterystykę tego silnika. Tego 3-cylindrowego wariata, który ma dużo momentu obrotowego z samego dołu, ale też bardzo blisko mu do 4-cylindrowej rzędówki, czyli kręci się wysoko i tam też tego momentu nie brakuje, tam dalej ta wściekła moc się pojawia. Przed Wami 4. generacja MT-9, 10 lat powiedzmy po premierze, czyli MT-9 i tutaj w wersji SP. Słuchajcie, co zmieniło się w tym motocyklu przez te kolejne lata? Jeżeli chodzi o silnik, oczywiście silnik uległ zmianom już w 2020 roku, kiedy Yamaha wprowadziła na rynek MT-9 o tej charakterystycznej okrągłej lampie, czyli tego naszego bardzo lubianego i bardzo nielubianego cyklopa. Maszyna, która wzbudziła sporo kontrowersji wizualnych, ale rozwaliła rynek technicznie. Świetny silnik, w którym pojemność wzrosła z 849 cm3 do 890 cm3. Oczywiście 3 cylindry w rzędzie, czyli świetna, bardzo liniowa charakterystyka pracy. Moc wzrosła ze 115 koni do 119 koni mechanicznych. Moment obrotowy okolice 100 Nm. Natomiast poprawiła się znacznie elektronika tego motocykla. Poprawiła się tutaj dynamika i ten motocykl zaczął troszeczkę bardziej się słuchać, ponieważ te pierwsze edycje MT-9 były dość takie nieokiełzane, dość mocno nerwowe, co oczywiście u wielu użytkowników doświadczonych, lubiących trochę podriftować czy pojeździć na kole, bardzo im to pasowało. Natomiast użytkownicy niedoświadczeni mogli się tych sytuacji troszkę wystraszyć. Dlatego nowa 9 daje powera, daje charakter, pokazuje pazura, ale też pozwala użytkownikom niedoświadczonym cieszyć się z jazdy i wykorzystywać maszynę w 100%. Jeżeli chodzi o nowy silnik, oczywiście silnik CP3, w którym wraz z poprzednim modelem wprowadzono parę zmian w skrzyni biegów, parę zmian poprawa sprzęgła. Natomiast oczywiście wielu użytkowników dalej na tą pracę sprzęgła będzie narzekać i już musimy się troszeczkę do tego przyzwyczaić, że jest to bardziej cecha tego motocykla niż wada. To sprzęgło faktycznie wysprzęglone po jakimś przebiegu wydaje dość specyficzny dźwięk, natomiast nie przeszkadza to w pracy, nie jest to żadna wada, po prostu jest to ta charakterystyczna budowa tego sprzęgła. Wraz z wprowadzaniem cyklopa pojawiły się również takie rozwiązania jak nowa rama. Wraz z pojawieniem się cyklopa pojawiła się nowa rama, która jest ramą sztywną, ale ultra lekką. Dodatkowo ten motocykl dostał również nowe zawieszenie, dzięki czemu to zawieszenie w końcu zaczęło nadążać za silnikiem. Pierwsze generacje MT-9 miały to do siebie, że
wychodzimy z zakrętu, motocykl tańczył, podnosił się przód robił się bardzo lekki. Przy opadaniu z tego uniesionego przodu maszyna zaczynała nam tańczyć. Tak samo jakieś mocne dohamowania w zakręcie powodowały, że ten motocykl nurkował, czyli ta dynamiczna jazda traciła troszeczkę na komforcie użytkowania z uwagi na to, że zawieszenie nie nadążało za dynamiką tego silnika. W nowszym modelu zostało to znacznie poprawione. Zawieszenie zostało całkowicie zmienione, dostał motocykl nowy tylny amortyzator, jak również amortyzator przedni. Co do wersji SP, oczywiście tutaj już jest całkowicie inna bajka, bo jest to zawieszenie totalnie zmienione i z dużo większym zapasem zakresu pracy podczas dynamicznej jazdy. Ale idąc dalej do zmian w MT-9. Te rzeczy wprowadzone były już w Cyklopie. Natomiast nowa MT-9, która pojawiła się w 2024 roku, o tej charakterystycznej przedniej lampie, ta lampa naprawdę, ona wygląda pięknie. Te charakterystyczne światła pozycyjne plus bardzo minimalistyczna lampa światła mijania oraz światła drogowego powoduje, że no, motocykl jest tak jak nakedy mają być zbudowane. Minimalistycznie ta lampa, zobaczcie jak zajmuje mało miejsca, jak ona jest zgrabna, jak ona jest ciasno upchnięta w tej przestrzeni. Oczywiście duży wyświetlacz, który już w aktualnych motocyklach musi być zastosowany, też świetnie się tutaj z tą częścią komponuje. I oczywiście duża poprawka ze strony Yamahy co do poprzedniego modelu, gdzie ten klakson tutaj obrzydliwie pod lampą sobie, że tak powiem, szpecił całość. Tutaj jest to jakby zamaskowane, nie ma w ogóle problemu, czyli ten przód wygląda bardzo estetycznie. Oczywiście nowa 9 otrzymała nowy zbiornik paliwa o nowym kształcie. Jest ten zbiornik szerszy. Tutaj mamy też coś ciekawego, co Yamaha wprowadza w już kolejnym swoim modelu, czyli ten akcelerator dźwięku podczas dynamicznej jazdy, podczas mocnego wykręcania przepustnicy. Tutaj w tych elementach pojawia nam się dodatkowy taki basowe ryczenie silnika. Jakby jest to dźwięk, który wydobywa się z airboxa, z kanału dolotowego. Słyszymy ten mocny gang zasysanego powietrza, mocny dźwięk, który no też w jakiś tam sposób podkręca nam te parametry akustyczne. Oczywiście zmieniony zbiornik paliwa, pozycja na tym motocyklu troszkę się zmieniła. Mamy dalej szeroką kierownicę, która daje niesamowite czucie tego motocykla, ale też oczywiście wymusza tą pozycję sportową, czyli przy szybkiej jeździe odruchowo, automatycznie przesuwamy się na przód motocykla, rozstawiamy szeroko łokcie, zmieniając tą pozycję na bardziej agresywną i oczywiście dociążamy przód, aby ta sterowność była lepsza, aby ta przyczepność przedniego koła została poprawiona i przenosimy ten środek ciężkości bardziej do przodu. Cała ta część tylna również została przekonstruowana. MT-9 dostała nową kanapę tylną, nową tylną lampę, więc wizualnie ten motocykl zmienił się bardzo mocno. Co do elektroniki, tak jak w modelu poprzednim, przepustnica elektroniczna, czyli system Ride-by-Wire, dzięki czemu mamy tryby jazdy. W poprzednim modelu wybieraliśmy sobie osobno moc, osobno kontrolę trakcji, natomiast tutaj już jednym przełącznikiem wybieramy sobie wszystkie parametry, czyli kontrolę trakcji, kontrolę slajdu, unoszenie przedniego koła, jak również tą reakcję na przepustniczy, czyli tą moc, tą dynamikę. Oczywiście w trybach Sport, Street, Rain i 2 tryby customowe moc możemy sobie regulować w 4 poziomach. 1, 2 dają maksymalną moc, ale różną reakcję na przepustnicę. 2 ma lekko reakcję na przepustnicę opóźnioną. Jeżeli chodzi o 3 i 4, są to moce zmniejszone. Jakby 3 jest to okolice 100 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o 4, to jest okolice 70 koni mechanicznych i ta charakterystyka bardzo opóźniona z uwagi na pogorszone warunki atmosferyczne i ryzyko utraty panowania nad maszyną. Także tutaj w tym modelu mamy już te tryby jazdy, które kontrolują nam te wszystkie parametry. I są 2 tryby customowe, które sobie możemy indywidualnie ustawiać do naszych potrzeb. Oczywiście jest też możliwość wyłączenia systemów, praktycznie wszystkich systemów poza ABS-em i wtedy możemy sobie tym motocyklem bardzo sportowo pojeździć, pobawić się uślizgiem tylnego koła, popodnosić przód czy podriftować, więc jest taka możliwość. Jeżeli ktoś jest fanem takich akcji, to jak najbardziej jest to dopuszczone.
Co do kolejnych zmian w elektronice, nowa MT9 dostała nowy wyświetlacz, który ma komunikację z telefonem komórkowym. Oczywiście ta komunikacja już jest dużo bardziej rozbudowana niż w tych poprzednich czy Tracerach, czy powiedzmy 7. Jest to na pewno komunikacja bardzo zaawansowana. Jeżeli chodzi o telefon komórkowy, widzimy, kto dzwoni, możemy odebrać lub rozłączyć. Jeżeli chodzi o SMS-y, również widzimy komunikaty, widzimy, od kogo ta wiadomość przychodzi oraz początkową treść SMS-a. Nie możemy tego SMS-a na motocyklu odczytać całościowo, ponieważ motocykl nie jest do czytania SMS-ów. Oczywiście prognoza pogody, obsługiwanie muzyki, jak również nawigacja Garmin Street Cross, którą możemy sobie tutaj na wyświetlaczu wyświetlić. Więc bardzo rozbudowana elektronika, świetnie działająca aplikacja i są to jedne z tych największych zmian dotyczących nowego modelu MT9, czyli zmiany wizualne, jak również zmiany w elektronice. Natomiast przed nami wersja SP, czyli zawsze ta specjalna, wyjątkowa wersja, która ma się mocno wyróżniać wśród nakedów. MT9 i MT10 w tej wersji SP zawsze występuje i ma tutaj się wyróżniać, ma ten motocykl jeszcze wyciągać na ten wyższy poziom jakby sportowej charakterystyki. Co mamy w wersji SP w modelu MT9? Przede wszystkim wizualne nawiązanie do Yamaha R1M, czyli oczywiście malowanie, złote lagi, niebieskie koła, srebrno-czarny zbiornik z tymi fajnymi szperunkami z niebieskim paskiem. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to jest ta istotna zmiana, która w tym motocyklu występuje. Mamy tylny amortyzator szwedzkiej firmy Öhlins z pełną regulacją, więc z tym amortyzatorem naprawdę można bardzo, bardzo dużo zmienić co do jazdy sportowej, jazdy torowej i przyznam, że ten amortyzator zachowuje się rewelacyjnie, czyli daje duże poczucie pewności prowadzenia tego motocykla. Nawet na jakichś nierównościach, przy szybszej jeździe, na zwykłej 9 czasami gdzieś tam się zdarzy, że wydaje nam się, że przesadziliśmy, że ten motocykl zachował się trochę niestabilnie. W przypadku tego motocykla przyznam, że naprawdę bardzo ciężko taki efekt uzyskać, bo ten motocykl jest cały czas bardzo, bardzo stabilny. Więc Öhlins z tyłu robi niesamowitą robotę. Jeżeli chodzi o zawieszenie przednie, jest to Kayaba, ale jest to Kayaba też podkręcona. Kayaba również o pełnej regulacji, o bardziej progresywnej pracy, która wizualnie wygląda świetnie. Mam tutaj te złote golenie i czarne lagi, więc one też wizualnie bardzo dobrze wyglądają. Oczywiście, jak jesteśmy już w tej przedniej strefie, to co wyróżnia wersję SP, no to oczywiście genialne hamulce. Mamy tutaj zaciski Brembo, jest to zacisk Stylema, więc jest to topowy, jeden z najbardziej rozwiniętych technicznie zacisków hamulcowych na rynku, jeden z najbardziej topowych jakby stosowanych w motocyklach sportowych, stosowanych na torach wyścigowych i nie ma co ukrywać, te hamulce hamują po prostu genialnie. Dozowalność hamulca jest świetna. To jest tak, że on nie pracuje tempo, nie zachowuje się zero-jedynkowo, że hamujemy i nagle jest mocne hamowanie, tylko ta dozowalność jest bardzo dobrze wyczuwalna. Możemy sobie ten hamulec naprawdę mocno dociskać i nie ma wtedy zablokowania hamulca, zadziałania nagle. Ten hamulec dociskając czujemy bardzo dobrze siłę dozowania i możemy sobie zwalniać kontrolowanie, ale jest to dobre bardzo czucie bez takiego nagłego zablokowania przedniego koła, więc duża różnica między hamulcami standardowymi a hamulcami w wersji SP. Naprawdę przy mocnym hamowaniu czuć tą pewność hamowania, nawet jeżeli w pewnym momencie przesadzimy z prędkością, to przed wejściem w ten zakręt dohamowanie dzięki tym hamulcom jest bardzo, bardzo pewne, więc to jest mega różnica. Oczywiście również pompa radialna i to jest również pompa Brembo i ten klasyczny zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego przedniego. W wersji SP jest to zbiorniczek przyciemniony, wygląda dużo ładniej niż ten zbiorniczek biały, więc to też od razu wizualnie widać, że jest to wersja SP. Dodatkowo wersja SP w tym modelu posiada stacyjkę z kluczykiem zbliżeniowym, więc jest to duże ułatwienie. Stacyjka, która jakby działa
bardzo płynnie, podobnie jak w nowych Tracerach. Jest to bardzo ładnie wykonany element, ale też świetnie technicznie działający. Oraz jeżeli chodzi o wersję SP, mamy tutaj również zmiany w wyświetlaczu. Jeżeli chodzi o tematy wyświetlacza, mamy również temat Race, który oczywiście pokazuje nam zakres obrotów dopiero w wyższych parametrach i na torach wyścigowych możemy sobie te wszystkie parametry, mierzenie czasu okrążeń i te wszystkie parametry torowe kontrolować. W poprzednich SP-kach dodatkową funkcją był również tempomat, natomiast tempomat w MT9 występuje i w wersji podstawowej, i w wersji SP, więc nie jest to wyróżnik wersji SP, tylko właściwie każdy MT9 ma ten tempomat. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wersję SP, mamy tutaj piękny wahacz ze szczotkowanego aluminium, który jest pokryty klarem, więc jest to fajna, gładka powierzchnia, ale widzimy, że to jest szczotkowane aluminium i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc te wszystkie zmiany traficie w wersji SP i pytanie, czy do tych dodatków warto dopłacić, bo też nie są to małe pieniądze. Wersja SP względem wersji podstawowej to jest różnica około 6-7 tysięcy. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie jeździ trochę bardziej sportowo, chciałby z tego motocykla tą dynamikę wyciągnąć maksymalną, to naprawdę te elementy pozwalają Wam czuć się na tym motocyklu pewniej. Silnik jest naprawdę narwisty i silnik daje taki pazur. Jeżeli chcemy jeździć szybko, to w pewnych momentach, w pewnych zakresach obrotu może nas naprawdę zaskoczyć, więc te elementy dodatkowe dają poczucie pewności na innych płaszczyznach, czyli przy hamowaniu oraz to pewne prowadzenie przy szybkiej jeździe. Oczywiście maszyna fabrycznie wyposażona w Quick Shifter, jest to Quick Shifter trzeciej generacji, więc świetnie działa niezależnie od obrotów, czyli oczywiście przy przyspieszaniu biegi w górę, przy redukowaniu, przy zamkniętej przepustnicy możemy spokojnie sobie redukować, ale też przy zamkniętej przepustnicy możemy biegi przebijać sobie w górę, a przy przepustnicy otwartej możemy sobie taki bieg zredukować i ten bieg również bardzo płynnie i dobrze nam skoczy, więc ten motocykl naprawdę jest dopracowany, można powiedzieć, w najdrobniejszych szczegółach. I przy użytkowaniu w mieście, przy przerzucaniu motocykla z zakrętu w zakręt, czy przy przeciskaniu się pomiędzy samochodami, maszyna daje dużą pewność, prowadzi się świetnie. Jest oczywiście obniżony środek ciężkości po to, żeby ten motocykl był sztywny, ale też, żeby łatwo się go przerzucało z zakrętu w zakręt. Ale dodatkowo przy szybszej jeździe na szybszych odcinkach poza miastem, mimo tego, że jest to naked, mimo tego, że maszyna nie ma żadnej owiewki, to pozwala nam jeździć z większymi prędkościami rzędu 140 i czuć tą dużą pewność. Także sama pozycja na motocyklu daje niesamowity fan, niesamowitą frajdę i też jakby jazda szybka pozwala na tym motocyklu czuć się pewnie i czuć się bezpiecznie. Aha, jeżeli chodzi o wagę, no to jest 194 kg, więc jeżeli chodzi o nakedy z pojemności 900, jest to naprawdę waga lekka. Oczywiście, jeżeli chodzi o zbiornik paliwa, mamy tutaj 14 litrów, więc to jest może takim minusem związanym z tym, że jeżeli faktycznie dynamicznie jeździmy i te spalania są na poziomie 6-7 litrów, bo można i uzyskać i 8-9 litrów, jeżeli faktycznie to czerwone pole jest uzyskiwane często, no to faktycznie te 150 km i z paliwa nie ma. I to wymusza od nas częste tankowanie, częste wyjeżdżanie na stację benzynową, więc to jest troszeczkę problematyczne, ale no, wybaczamy te błędy z uwagi na to, że MT9 daje niesamowitą adrenalinę, daje niesamowity fan z jazdy i uważam, że jest to naked kompletny, ponieważ silnik i 119 koni daje niesamowitego powera, 3-cylindrowy silnik daje niesamowicie równą charakterystykę pracy, a niska waga pozwala tym motocyklem jakby żonglować i czuć tą bardzo dużą pewność tej maszyny, więc myślę, że użytkownicy MT9 doskonale wiedzą, że ta maszyna ma niesamowity potencjał na torach wyścigowych. Też tym motocyklem można świetnie się bawić. Oczywiście MT9 od 2024 roku występuje również w wersji YKMT, czyli ze zautomatyzowaną skrzynią biegów.
I jeżeli chodzi o MT9 w wersji SP, tutaj Yamaha jakby do tej wersji zostawiła skrzynię standardową, sprzęgło klasyczne, więc w tej wersji nie będzie YAMT w sprzedaży. Więc YAMT tylko w wersjach podstawowych MT9. Ale na pewno bardzo dużym plusem jest to, że ten Olis tutaj działa świetnie. Troszeczkę go sobie zmiękczyłem pod swoją wagę. Żadnego bujania tego motocykla nie czuć. Nawet w jakimś mocnym hamowaniu zachowuje się bardzo, bardzo pewnie. Po prostu jedzie jak po sznurku. Co do samego quickshiftera, działa pięknie. Zobaczcie, przepięcie biegu, pierdnięcie w wydech, rewelacja. Quickshifter w dół, raz, dwa, lekkie hamowanie i maszyna już mega nam zwalnia i możemy spokojnie, bezpiecznie kłaść się w mocny łuk. Zobaczcie, wyjście pełną petardą. Quickshifter działa tak płynnie, że nawet niespecjalnie tym motocyklem buja podczas zmian biegów. I teraz zobaczcie, mamy gaz zamknięty, redukujemy sobie biegi bez problemu, ale też biegi idą w górę bez sprzęgła. Ten quickshifter działa w dwie strony, niezależnie od pozycji gazu. Możemy sobie biegi, na przykład patrzcie, dodajemy gaz, a możemy sobie zredukować, więc działa to rewelacyjnie. Uważam, że elektronika quickshifterowa w Yamasze to jest naprawdę jeden z najlepiej działających quickshifterów na rynku w ogóle. Słuchajcie, maszyna jest naprawdę bardzo lekka, co naprawdę czuć po dynamice i przyspieszaniu, i czucie w zakrętach jest po prostu genialne. Ale to, co mnie najbardziej tutaj kręci w tym motocyklu, to są jednak heble. Moment obrotowy dostępny jest cały czas. A hamulce są po prostu genialne. Lekkie wciśnięcie hamulca powoduje, że jest niesamowity feeling hamowania. Słuchajcie, zgodnie z zapewnieniami producenta, czyli Yamahy, te dwa elementy tutaj są to akceleratory wzmacniacze dźwięku zasysanego powietrza, więc sprawdźmy, czy to działa. Teraz tego nie słychać, działa to przy wykręconej przepustnicy, więc teraz sobie wykręcimy na niższych obrotach, zobaczmy. No myślę, że tak, że jest słyszany ten dźwięk, jak on się wkręca na obroty, jak się przepustnica otwiera. Choć ogólnie powiem wam, że naprawdę jak na motocykl fabryczny z oryginalnym wydechem, naprawdę ta maszyna bardzo ładnie pracuje. Mimo tego, że silnik CP3 ma takie charakterystyczne świszczenie na wolnych obrotach, czy ono gdzieś tam wychodzi ze sprzęgła, nie wiem, jest to po prostu, ten silnik tak ma i tyle. Natomiast podczas jazdy naprawdę ten i wydech, i ten airbox zachowuje się świetnie i te jakby wrażenia też akustyczne są naprawdę dobre. Nawet podczas odpuszczania gazu słychać takie wyraźne strzelania w wydech, więc to też jest super. No i też przy wyższych obrotach, okolicach 8000, przepięcie biegu na wyższy generuje taki bardzo, bardzo przyjemny dźwięk dodatkowego strzału w wydech, także super. Ogólnie powiem wam, że ten motocykl naprawdę jest bardzo, bardzo poręczny. Nisko osadzony środek ciężkości. Tego się czuje w zakrętach naprawdę świetnie. Można środek ciężkości przesuwać, że tak powiem, tyłek z kanapy i jego wyczucie jest no niesamowite, nawet tym przeciwskrętem. Praca tym przeciwskrętem jest bardzo, bardzo łatwa. No i te hamulce, rewelacja. No i jak to typowy naked, świetnie zachowuje się w mieście. Przeciskanie pomiędzy autami nie stanowi żadnego problemu. Maszyna jest zwinna, lekka, a przy tym bardzo dynamiczna, czyli wszystkie akcje typu dynamiczne włączenie się do ruchu, ucieczka z jakiejś niebezpiecznej sytuacji,
czy nawet na jakimś rondzie szybkie wskoczenie, opuszczenie ronda jest bardzo lekkie, bardzo intuicyjne, przyjemne, więc to też na pewno wpływa w dużym stopniu na bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o fajne ułatwienia życia co do kluczyka zbliżeniowego, to oczywiście stacyjka w ten sposób, a wlew paliwa po prostu podchodzimy i podnosimy koreczek. To jest mega ułatwienie. Co do samego wyświetlacza. Tutaj oczywiście po wciśnięciu sobie guziczka funkcyjnego guziczka menu dostajemy się do ekranu i możemy tu sobie zmieniać tematy wyświetlacza. Temat 1, temat 2, temat 3, temat 4 jest tematem bardzo fajnym, ponieważ od razu widzimy tu na podglądzie, zmieniając sobie tryb jazdy, który, jakie parametry ten tryb ma od razu ustawione. Zaczynając sobie od tego najbardziej popularnego, czyli trybu Street. Mamy tutaj moc na dwójkę, kontrola trakcji na dwójkę, kontrola slajdu, kontrola unoszenia przedniego koła i engine brake mode na 1. W przypadku Sporta mamy same jedynki i ten engine brake mode również na 1. Tu są customy, wasze indywidualne ustawienia. Wszystkie te parametry możecie zmieniać na custom 1 jak i na custom 2. Na Rainie oczywiście moc ograniczona, kontrola trakcji bardzo czuła, slide, lift, czyli unoszenie, a na Streetie to jest takie najbardziej optymalne ustawienie. Jeżeli chodzi o moc, mamy tutaj w Streetie oraz w Sporcie maksymalną moc 119 koni mechanicznych, natomiast różnica jest tak jakby w szybkości reakcji przepustnicy. Czyli jeżeli no właśnie, to było właśnie odkręcenie i to jest na Streetie, więc naprawdę uważam, że petarda co do samego przyspieszania, co do dynamiki tego motocykla. Tak, dokładnie, działa to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zmianę trybów jazdy, nie możemy tego robić, jeżeli przepustnica jest wykręcona. Czyli teraz ten guzik nie funkcjonuje. Możemy sobie odpuścić gaz i teraz zmieniać tryby w czasie jazdy. Siemanko, słuchajcie, jeszcze chciałem wam pokazać tutaj ustawienia tych trybów jazdy, parametrów. Wchodzimy sobie w Vehicle Function, YRC Setting i tutaj mamy ustawienia. Te ustawienia są w danym trybie już ustalone z góry, tego zmieniać nie możemy. Natomiast w trybie Custom i Custom 2 możemy sobie zmieniać indywidualnie. Jeżeli sobie klikniecie, to widzicie fajną grafikę, która informuje o tym, czego dotyczy ta funkcja i czerwieni się bardziej przy bardziej sportowych parametrach, czyli moc, kontrola trakcji, czyli oczywiście uścisk tylnego koła przy przyspieszeniu, kontrola slajdu, uścisk tylnego koła przy złożeniu, unoszenie przedniego koła, czyli to jakby ograniczenie pójścia na koło, hamowanie silnikiem, no i tutaj jeszcze opcje ustawienia quick shiftera w górę i w dół, przy jakich parametrach ma działać i ustawienia siły jakby hamowania tak, tego cornering ABS-u. Dzisiaj tutaj ABS funkcjonuje przy jeździe do przodu, a tutaj ABS przy złożeniu, więc to jest ten dodatkowy parametr. Co do samej pozycji na motocyklu, pozycja można powiedzieć, że jest pozycją dość sportową, czyli automatycznie troszeczkę przesuwamy się na kierownicę, dociążając dzięki temu przednie koło, co jest oczywiście plusem. Natomiast jak najbardziej przy turystycznej jeździe no to może przeszkadzać, no ale tutaj wiadomo, jest to naked bez użytku turystycznego, ale czujemy tak, szeroka kierownica, łokcie szeroko i ta pozycja tak jakby automatycznie, motocykl automatycznie tą pozycję wymusza, no i jesteśmy przesunięci naprzód. Przy większych prędkościach oczywiście mega plus, z uwagi na jakby fajną walkę z oporem powietrza, ale na co dzień przy dłuższej jeździe gdzieś tam możemy delikatnie odczuwać. Co do nóg, mamy nogi podgięte, natomiast pozycja ugięcia nóg nie oczywiście jak w motocyklach sportowych,
całkiem przyjemnie. MT9 ma możliwość podniesienia sobie setów, jest możliwość regulacji po to, aby przy sportowej jeździe zwiększyć prześwit motocykla, abyśmy trochę później dotykali po prostu setami asfaltu. Dzięki temu możemy maszynę bardziej złożyć w zakręcie i ten kąt złożenia zwiększyć. Dziękujemy za oglądanie i do następnego.